Dzień dobry Państwu. Polacy wciąż spożywają go za mało. Wspiera walkę z rakiem, obniża cukier i usuwa toksyny z organizmu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że brak zaledwie jednego składnika w codziennej diecie może poważnie odbić się na zdrowiu. A właśnie o takim składniku będzie dziś mowa. Szacuje się, że ponad 80% Polaków nie dostarcza go nawet w najmniejszych, zalecanych ilościach. To oznacza, że aż 8 na 10 osób w naszym kraju ma codziennie zbyt mało tego, czego organizm naprawdę potrzebuje. I nie mówimy tu o popularnych niedoborach, takich jak witamina D, magnez czy wapń. Wystarczy tak niewiele, zaledwie 30 gramów dziennie tego składnika, by zauważyć konkretne korzyści. Może on nie tylko wspomóc proces odchudzania, ale też zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego i ustabilizować poziom cukru we krwi. A to dopiero początek, bo lista pozytywnego wpływu na zdrowie jest znacznie dłuższa, jeśli dostarczamy go organizmowi w odpowiednich ilościach każdego dnia. O jakim składniku mowa? O błonniku pokarmowym. Dla większości ludzi to po prostu coś, co dobrze działa na trawienie. I jest w tym sporo prawdy. Ale błonnik to znacznie więcej niż tylko ratunek na zaparcia i wsparcie pracy jelit. Co ciekawe, nie jest on trawiony ani wchłaniany przez nasze ciało, a mimo to jego obecność w diecie jest absolutnie kluczowa dla zdrowia. Jego rola w organizmie wykracza daleko poza to, co zwykle o nim słyszymy. Dlaczego błonnik to klucz do zdrowia? W tym materiale pokażę Ci, jak potężny wpływ na nasze zdrowie ma błonnik pokarmowy i co się dzieje, gdy zaczyna go brakować. Podpowiem też, jak uniknąć losu 80% Polaków, którzy codziennie spożywają go za mało, narażając się na poważne, choć często nieoczywiste schorzenia. Błonnik oczyszcza organizm dosłownie. Zacznijmy od mało znanego faktu. Błonnik działa jak naturalny filtr dla naszego ciała. Podczas swojej podróży przez przewód pokarmowy wiąże i usuwa z niego to, czego nie potrzebujemy, zalegające resztki, toksyny, a nawet metale ciężkie czy substancje potencjalnie rakotwórcze. Chroni nas już na etapie jelit, tam, gdzie wiele zagrożeń mogłoby wniknąć do krwiobiegu. Zamiast tego błonnik blokuje ich wchłanianie i skutecznie usuwa je z organizmu. Dlatego jest nieodzownym elementem naturalnego detoksu bez głodówek, bez cudownych tabletek. Błonnik kontra nowotwory układu pokarmowego. Nie bez powodu mówi się, że błonnik chroni przed rakiem. Najnowsze badania z 2023 roku wykazały, że osoby spożywające większe ilości błonnika mają nawet o 32% mniejsze ryzyko rozwoju nowotworów układu pokarmowego, w tym raka jelita grubego, żołądka, wątroby i trzustki. To nie teoria, to konkretna liczba potwierdzona badaniami na setkach osób. Jeśli zależy Ci na profilaktyce onkologicznej, błonnik powinien być Twoim codziennym sprzymierzeńcem. Wpływ na choroby jelit: mniej zapaleń, mniej bólu. Kolejne dane są równie obiecujące. Badania z 2013 roku pokazują, że osoby spożywające błonnik regularnie i w odpowiednich ilościach są znacznie mniej narażone na chorobę leśniowskiego krona, aż o 40% rzadziej zapadają na to przewlekłe zapalenie jelit. Co więcej, codzienne spożycie 30 gramów błonnika obniża ryzyko wystąpienia uchyłkowatości jelita grubego o 41%. Tymczasem przeciętny Polak spożywa zaledwie 18 gramów dziennie, to niemal o połowę za mało, by cieszyć się ochroną, jaką błonnik oferuje. Kobiety jedzą go jeszcze mniej i mogą zapłacić za to zdrowiem. Co ciekawe, kobiety spożywają jeszcze mniej błonnika niż mężczyźni, średnio zaledwie około 16 gramów dziennie. To zdecydowanie zbyt mało, by chronić organizm przed wieloma schorzeniami. Weźmy choćby uchyłkowatość jelit. Błonnik nie tylko zmniejsza ryzyko powstawania uchyłków, ale również łagodzi ich objawy i ogranicza ryzyko powikłań, jeśli już się pojawią. Błonnik kontra hemoroidy, temat wstydliwy, ale ważny. Czas poruszyć kwestię, o której wiele osób niechętnie mówi, choć dotyczy ogromnej części społeczeństwa. Hemoroidy. Niewielu wie, że niedobór błonnika to jedna z najczęstszych przyczyn ich powstawania. Badania wykazały, że osoby, które spożywały mniej niż 12 gramów błonnika dziennie, czyli poziom zbliżony do średniego spożycia przez kobiety w Polsce, były aż 7 razy bardziej narażone na rozwój hemoroidów. Na szczęście, i to dobra wiadomość, zwiększenie ilości błonnika w diecie może znacząco zredukować objawy, takie jak ból, swędzenie czy krwawienie. Za chwilę dowiesz się, które produkty szczególnie warto włączyć do jadłospisu, by złagodzić ten nieprzyjemny problem.
Mikrobiota armia dobrych bakterii potrzebuje błonnika. Na moment oderwijmy się od tematu hemoroidów i przejdźmy do czegoś, co może realnie wpłynąć na Twoje samopoczucie, odporność i zdrowie jelit. Błonnik to pokarm dla dobrych bakterii, które zamieszkują nasz układ pokarmowy. Bez niego po prostu nie mogą się rozwijać. Dzięki niemu produkują cenne związki, między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wzmacniają barierę jelitową, łagodzą stany zapalne, wspierają odporność. Kiedy błonnika brakuje, nasza mikroflora jelitowa zaczyna słabnąć, a wraz z nią pogarsza się trawienie, odporność i ogólne funkcjonowanie organizmu. Badanie z 2018 roku wykazało, że osoby spożywające duże ilości błonnika miały więcej bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium, które korzystnie wpływają na cały układ pokarmowy i odpornościowy. Błonnik a profil lipidowy poważna sprawa dla wyników badań. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy warto zwiększyć spożycie błonnika, to posłuchaj uważnie, szczególnie jeśli Twoje wyniki badań krwi nie są idealne. Już za moment opowiem, jak błonnik wpływa na poziom cholesterolu, trójglicerydów, LDL i HDL i jak może wspomóc serce oraz naczynia krwionośne. Błonnik pomaga zbić trójglicerydy i zły cholesterol. Warto wiedzieć, że błonnik ma realny wpływ na poprawę wyników badań krwi, zwłaszcza jeśli chodzi o lipidogram. Analiza z 2025 roku wykazała, że osoby regularnie spożywające większe ilości błonnika mogą obniżyć poziom trójglicerydów średnio o 17 mg dyl, a w niektórych przypadkach nawet o 29 mg dyl. To jednak nie wszystko. Błonnik świetnie wpływa także na obniżenie poziomu LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu. W badaniach zauważono średni spadek o około 11 mg dyl. Jeśli więc masz podwyższone trójglicerydy, wysoki LDL lub niski poziom HDL, zwiększenie spożycia błonnika może być jednym z pierwszych, naturalnych kroków w kierunku lepszego zdrowia metabolicznego, zanim sięgniesz po leki. Za moment podpowiem, po jakie produkty warto sięgać. Błonnik chroni serce i tętnicę. Wspomniany wcześniej wpływ błonnika na lipidy przekłada się również na mniejsze ryzyko miażdżycy i chorób serca. Jedno z badań udowodniło, że osoby jedzące więcej produktów pełnoziarnistych i błonnika zbożowego mają wolniejszy rozwój zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Jeszcze silniejszy argument pochodzi z przeglądu badań z 2017 roku. Naukowcy doszli tam do wniosku, że wysoka zawartość błonnika w diecie wiąże się z niższym ryzykiem zgonu i zachorowania na choroby układu krążenia. A liczby mówią jasno. Ryzyko choroby wieńcowej spada o 24%. Ryzyko udaru mózgu o 17%. To oznacza, że błonnik nie tylko poprawia codzienne funkcjonowanie układu trawiennego, ale realnie chroni nasze życie. Cukrzyca typu 2. Błonnik zmienia zasady gry. Nie sposób nie wspomnieć o wpływie błonnika na regulację poziomu cukru we krwi. Dzięki temu, że spowalnia wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego, pomaga utrzymać prawidłowe stężenie cukru, co jest kluczowe zarówno dla diabetyków, jak i dla osób zdrowych. U chorych na cukrzycę błonnik ułatwia kontrolę glikemii, a u zdrowych działa profilaktycznie, zmniejszając ryzyko zachorowania w przyszłości. W badaniu przeprowadzonym w Japonii wykazano, że osoby, które spożywają dużo błonnika, mają aż o 47% mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To ogromna różnica, która potwierdza, jak ważne jest codzienne sięganie po produkty bogate w błonnik. Ile błonnika potrzebujemy i jak go dostarczyć? Skoro wiemy już, jak ważną rolę błonnik odgrywa w naszym organizmie, nasuwa się pytanie, ile tak naprawdę powinniśmy go spożywać każdego dnia? Średnie spożycie w Polsce wynosi około 18 gramów dziennie, przy czym kobiety przyjmują go jeszcze mniej, zaledwie około 16 gramów. Tymczasem organizm dorosłego człowieka potrzebuje minimum 25 gramów dziennie, a osoby po 65 roku życia przynajmniej 20 gramów. Ale to dopiero absolutne minimum. Badania naukowe, między innymi przegląd z 2020 roku, jasno wskazują, że optymalna ilość błonnika to nawet od 30 do 35 gramów dziennie. To właśnie przy takiej podaży możemy odczuć pełnię korzyści od lepszego trawienia, przez ochronę serca, aż po prewencję nowotworową. Niestety większość z nas zjada o połowę za mało, przez co nie wykorzystuje ogromnego potencjału tego składnika. Jak zwiększyć ilość błonnika w diecie?
Co zatem zrobić, by codzienna dieta była bogatsza w błonnik? Kluczem są odpowiednie produkty i ich wybór wcale nie musi być trudny. Na początek warto przyjrzeć się produktom zbożowym. Błonnik znajdziemy w większych ilościach w pełnoziarnistych wersjach, czyli chlebie razowym, grahamie, pamperniklu, brązowym ryżu, kaszy gryczanej, jęczmiennej, makaronie pełnoziarnistym, płatkach owsianych i otrębach. Dużą zawartością błonnika wyróżniają się także rośliny strączkowe. Soczewica, ciecierzyca, fasola, groch to świetne dodatki do zup, sałatek czy dań głównych. Warzywa i owoce również są bardzo ważne. Zaleca się spożywać ich przynajmniej 500 gramów dziennie, z przewagą warzyw. Szczególnie polecane są marchew, buraki, brokuły, brukselka, kalarepa, kapusta, seler, zielony groszek czy fasolka szparagowa. Wśród owoców na wyróżnienie zasługują maliny, czarne jagody, agrest, porzeczki, jabłka, kiwi, awokado. To bogactwo błonnika i przeciwutleniaczy. Warto też sięgać po suszone owoce, np. figi, daktyle, śliwki i morele. Są bardzo skoncentrowanym źródłem błonnika. Nie zapominajmy o nasionach i orzechach, takich jak siemię lniane, pestki dyni i słonecznika, sezam, migdały, orzechy włoskie i laskowe. Czy warto suplementować błonnik? Na rynku znajdziemy wiele suplementów z błonnikiem, m.in. z babką płesznik czy babka jajowata. Choć mogą być pomocne, szczególnie w przypadku diety ubogiej w warzywa, nie są konieczne, jeśli spożywamy regularnie naturalne źródła tego składnika. Produkty pełnowartościowe dostarczą nam nie tylko błonnika, ale i witamin, minerałów, antyoksydantów, czyli wszystkiego, co wspiera zdrowie kompleksowo. Czy błonnik może szkodzić? Czasami można się spotkać z opinią, że błonnik blokuje wchłanianie ważnych składników odżywczych. Faktycznie, w pewnym stopniu może ograniczać absorpcję np. żelaza czy wapnia, ale ten efekt jest minimalny i nie wpływa na zdrowie przy zrównoważonej diecie. Już w latach 80. naukowcy udowodnili, że nawet wysokie spożycie błonnika nie powoduje niedoborów, jeśli dieta jest urozmaicona. Korzyści znacznie przewyższają ewentualne straty. Kwas masłowy, ukryty bohater jelit. Na koniec warto wspomnieć o jednym z produktów fermentacji błonnika w jelitach, kwasie masłowym. To związek, który wzmacnia barierę jelitową, działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Bez wystarczającej ilości błonnika, nasze dobre bakterie nie mają z czego go produkować, a to odbija się na całym organizmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.